Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Million Lashes i zapraszam Was na popróbowanie kilku zapachów męskich. Mam próbki i tak naprawdę od dawna myślałam, żeby Wojtkowi je trochę zabrać na chwilę i zobaczyć, co tam by mi się spodobało, co myślę o danym zapachu. To będą pierwsze wrażenia, także ja nie wiem, jak one się układają na skórze i tak dalej, ale raczej to jest mainstream, więc też nie oczekuję nie wiadomo jakiej wiecie, zmiany tych zapachów. Myślę, że pierwsze psiknięcie raczej dużo mi powie. Nie wiem, czy jestem w stanie aż tyle zapachów Wam opisać. Mam tu 2, 4, 6, 7, 8 zapachów i nie przygotowałam sobie kawy, ale spróbuję to zrobić. I co? Zapraszam Was. Zaczniemy najpierw od zapachu Joop. To jest Eau de Toilette Joop Homme. I tu mam kartonik, więc też na ten kartonik psiknę, bo rąk to mi raczej zabraknie. Więc jakbym miała jeszcze jakiś drugi kartonik, to też bym wzięła. O, to jest coś takiego słodkiego bardzo. Bardzo słodkie, bardzo mało męskie, w sensie takim bardzo przyjemnym, może taki dla młodzieniaszka bardziej zapach. Chociaż ja myślę, że dorosły facet też się dobrze będzie w tym czuł, ale to jest taki bardzo dzienny, bardzo codzienny zapach. Bardzo fajna jest też buteleczka, mega prosta. Czuję też jakąś taką lekką goryczkę, jakby gdzieś tam trochę się przemyca. Ale jest to strasznie przyjemny, taki dosyć słodkawo-owocowy zapach. Naprawdę. O, teraz na przykład jak psiknęłam na tamte psiknięcie, to tak jakby się efekt bardzo mocno wzmocnił. I zaczyna pachnieć trochę inaczej, trochę bardziej drzewnie. To jest możliwe? Już nie czuję tej słodkości w ogóle, czuję drzewny zapach. Dobra, wiecie co? Psiknę na rękę, na palce sobie, bo widzę, że kartonik mnie oszukuje. Nie no, to jest bardzo lekki zapach. Jest ta drzewność. Ja na ręku czuję drzewność, ale jest to strasznie lekki, codzienny zapach. Nie ma tu w tym zapachu żadnej tajemniczości. Nie do końca męskość też wyczuwam. Bardziej bym powiedziała, że jest to zapach dla każdego i że ja też mogłabym go nosić i dobrze się w nim czuć. Nawet woda jest różowa. Więc, no ale jest napisane homme, a homme to jest mężczyzna. No nie wiem, ja bym Wojtkowi jej nie kupiła. Dla mnie trochę za słabe, za mało jakieś takie charakterystyczne, dosyć owocowe właśnie też, ale też trochę drzewne. Dalej, słuchajcie, to mam próbkę Fantoma Paco Rabanne. To jest Fantoma i jest Fame chyba, tak? Bo to jest jedna ta sama, tak kojarzę. Dajcie znać. Ja na męskich to jestem... O wow! Ale mocno cytrusowy. Wali wręcz, mam wrażenie, cytrusami. Ale czuć męską nutę, taką fajną, dojrzałą. Natomiast mimo wszystko, no, to jest zapach fajny. Ale też czy jakiś taki odkrywczy mocno? Jak na faceta, to jest ten cytrus bardzo ciekawy. Strasznie. I on jakby póki co nie przemija ta cytrusowość, tylko cały czas ją wyczuwam właśnie. Bardzo fajny. Bardzo fajny zapach, też taki codzienny, ale jednak taki wydaje mi się przyjemniejszy, bo ta cytrusowość jest taka inna niż na ogół w świeżych damskich zapachach.
ciekawsza, okiełznana nutą męską jakąś, nie wiem jaką, ale zdecydowanie tu czuć i tu nie ma pomyłki, że to jest męski zapach. Ale naprawdę bardzo świeży, ale bardzo przyjemny. Dalej to jest próbka Jean Paul Gaultier Le Mail, ale wydaje mi się, że Wojtek właśnie ten ma zapach. Le Mail Le Parfum, a tu jest Eau de Parfum Intense. Dobrze, czyli to jest jednak inny, więc sobie spróbuję tu na ręku. To jest mocne. To jest mocne, to jest konkretne. To jest drzewne, skórzane. No i piękny jest ten zapach. A w ogóle muszę zobaczyć, bo właśnie on ma tutaj Le Mail Eau de Parfum bez wersji Intense. Nie wiem, gdzie tu psiknąć, może na zewnętrzne tego. Tylko chcę troszkę porównać. No, one są zupełnie inne, mam wrażenie. To jest drzewny, skórzany zapach. Nie tytoniowy, tylko drzewny, skórzany. A ten już wyczuwam jakąś owocowość w nim. A Intense to nie powinna być po prostu intensywniejsza wersja tego zapachu? Czyli powinny tak samo pachnieć, tylko intensywniej? No teraz, jak się trochę wycisza, to może delikatnie faktycznie wyczuwam te nuty, które są tu w tej wersji Intense. Ale bardzo fajny jest ten zapach. Dobrze, to powiem Wam tak, że wersja Jean Paul Gaultier Le Mail Eau de Le Parfum, bo to są w ogóle inne, bo to jest Le Parfum Eau de Parfum Intense, tak dokładnie się nazywa, a ja tu mam Le Mail Eau de Parfum po prostu. Wydaje mi się, że te są mocniejsze od tego. I jednak wyczuwam różnicę, bo tu jest Le Parfum, to jest jakiś inny zapach trochę. Ale jest słaby. Ten jest dużo intensywniejszy, w sensie takim, że cały czas go wyczuwam i to na papierku, który tak wiecie jest średni, a ten mam wrażenie, że już wywietrzał, że już go prawie nie czuję. No już taki jest słabo wyczuwalny. No nie kupiłabym go absolutnie Wojtkowi. Dobra, odpada, bo też wiecie, jak coś mi się bardzo spodoba, to po prostu mu kupię. Więc przy okazji, że robię film, to też patrzę, co mogłabym mu kupić. I tu mam Valentino Uomo Born in Roma i Yellow Dream. Tych wersji damskich. Ja nie lubię Valentino. O, jakie to jest piękne. To jest troszkę jakby słodko-waniliowe. Definitywnie tu wyczuwam pewną słodkość, nawet taką, nie wiem czy waniliową, może bardziej bym to określiła jako taką słodkość mleczną. Niesamowicie bym powiedziała uniseksowe. Na razie nie wyczuwam tu takiej stricte nuty męskiej, nie wyczuwam tu żadnej ziemistości, ani żadnej skóry, czy tytoniu, czy czegoś, co mogłoby w jakikolwiek sposób sugerować mi, że jest to zapach męski. No, ale tak jak niektórzy z Was mówią, nie ma tak naprawdę czegoś takiego. Ja zresztą milion razy Wam też mówiłam, że nie ma czegoś takiego jak zapach męski czy damski. Natomiast jako kobiecie na mnie, gdybym miała nim się popryskać, nie do końca mi się to podoba. Wydaje mi się, że to jest zbyt, delikatniej mówiąc, mdłe. No nie wiem, mi ta damska seria tych Valentino właśnie Born in Roma i coś tam jest, nigdy się nie podobała. Ja miałam miliony ich próbek i testowałam na różne i one są nietrwałe, nie podobają mi się.
No jest coś w tym zapachu jednak. On teraz jakby tak się układa i zaczyna faktycznie może troszeczkę skręcać bardziej w męską stronę. Ale nadal jest to tak bardzo uniseksowo, bym powiedziała. Nie wiem, czy bym go nazwała tak 100% męskim zapachem. Jean-Paul Gaultier Intense pachnie mi już sikami. Nie wiem dlaczego. Ładny jest ten zapach. Ładny. Kwestia trwałości, wydaje mi się. Dobra, słuchajcie, poszłam, trochę odświeżyłam swój nos i tak Wam powiem, że ten Valentino bardzo mi się podoba. Naprawdę jest mega fajny. Podoba mi się ta słodycz w nim i ma coś z męskiego oczywiście, ale bardziej bym powiedziała unisex. Natomiast Jean-Paul Gaultier żadnymi sikami mi nie wali. Może czasami zajeżdża, jak się tak już wczuję w niego, ale generalnie fajnie. Jak się tak przeszłam i trochę nabrałam powietrza, to mam wrażenie, że one też jakby teraz tak zintensyfikowały się i ten Joop, czuję, że jest to jakaś taka kompozycja drzewna faktycznie i czuję męskość w nim. Tak jakby teraz dopiero to wszystko się właściwie osadziło, więc super, naprawdę. Dalej mam, słuchajcie, próbkę Gentleman Givenchy i nigdy w życiu właśnie ich nie wąchałam, to raczej Wojtek tam kiedyś pewnie nimi pachniał, ale nie skupiałam się widocznie. To coś mi przypomina. To mi coś przypomina. To jest bardzo taki niszowy zapach, bym powiedziała. Taka drzewna kompozycja, dosyć niszowa. To jest takie drzewo gwajakowe, które ocieka tą żywicą. Bardzo czuć tu takie żywiczne też nuty. Wręcz słodycz żywiczną. Ja uwielbiam takie męskie zapachy. Ja uwielbiam też takie damskie zapachy. Ostatnio coraz częściej po takich szukam i po takie sięgam sama. Bardzo, bardzo fajny zapach. Mocno żywiczny, co mi strasznie tu się podoba. Czuć te drzewo opływające żywicą. Mega. Wręcz taki słodki od tej żywicy, ale wiecie, nie w sposób ulepny, waniliowy, tylko no po prostu żywica daje taki węchowy efekt. Bardzo mi się podobają. O Boże, jak one się zaczynają układać, to są tak bardzo esencjonalnie męskie. Takie się wydają dla takiego twardziela mega. Mega podkreślają takiego prawdziwego faceta, charyzmatycznego, mam wrażenie, z jajami, jak to się mówi. Oj, to mi się bardzo podoba. No dobrze, odkładam na inną kubkę, muszę się nad nimi zastanowić. Popatrzeć, w jakie one są cenie, ale jest naprawdę fantastyczne. Wiem też, że Loewa ma właśnie bardzo podobne zapachy, takie drzewne, nasycone, mocne. No tylko, że Loewa jest droższą marką, z tego co wiem. Chociaż Givenchy też jest drogie. Nie mają za bardzo tanich zapachów. No ale jest oj, strasznie mi się spodobał, mega. Burberry Hero Eau de Parfum. Ja z Burberry to nie za bardzo, więc w ogóle nie wiem, czy mój nos to coś wyczuje. Ale dobra. Próbujmy. Na razie tylko czuję alkohol. Nie za bardzo wiele, coś więcej. No właśnie. Burberry przyrządza swoje zapachy w sposób, który mój nos albo go nie rozumie, albo go nie wyczuwa, albo nie wiem co. Po prostu ja tu nie wiem, o co chodzi w tym zapachu. On jest taki świeży, trochę nijaki. A z tego, co widzę, to w ogóle faceci szukają tego zapachu, w sensie na grupach, nie? No nie, to w ogóle nie moja bajka. No słuchajcie, tu bardzo ciężko coś powiedzieć o tym zapachu, bo
Dla mnie jest zbyt świeży, zbyt taki nijaki, nie do końca wyczuwam w nim w ogóle cokolwiek. To już, no nie wiem, no nie ma tu zapachu, do tej pory nie było zapachu, o którym nie mogłabym czegoś powiedzieć. Chociaż jaki to jest profil, w co on idzie. Naprawdę ja nie wiem, w co on idzie, bo ja nie czuję tu ani kwiatów, ale czuję jakąś świeżość, ale z czego? Nie mam pojęcia, bo raczej to nie jest świeżość kwiatowa. Nie jest to też świeżość owocowa, nie ma tu zero słodyczy, strasznie mocna świeżość. Nie czuję tu też żadnej ziemistości, nie idzie mi w kierunku męskim. Dosyć, bym powiedziała, zapach serio nijaki. Dalej to mam Sphinx Fragrance próbkę. Pamiętajcie, że jest to normalnie do zamówienia i przysyłają do Polski kurierem normalnym, chyba DPD, o ile się nie mylę, albo DHL-em, może DHL-em i nie macie żadnego cła ani niczego, nie pobierają. Przesyłka kosztuje jakieś 60 zł, teraz nie wiem, może podrożała, może nie, tam wyszedł też nowy zapach, ale tam jest bardzo sprawna wysyłka, w ciągu 3 dni chyba to przychodzi, naprawdę polecam. Mocne, to jest mocne. O Jezu. Co to jest, słuchajcie, za zapach? Sphinx Elixir. To jest cudowne. To właśnie wymiata z butów. I to jest marka niszowa i ona centralnie wymiata z butów. Ja sobie postanowiłam, ponieważ już mamy końcówkę roku, że postaram się zadbać o mężczyzn na moim kanale. Postaram się, żeby faceci, którzy mnie oglądają albo którzy w przyszłości zechcą mnie oglądać, mogli coś znaleźć na tym kanale dla siebie. I postaram się normalnie testować męskie zapachy również i o nich opowiadać. Bo wydaje mi się, że ja po prostu tak, chociaż wiecie, jak mówią o uniseksach, to oczywiście faceci też słuchajcie, bo to są uniseksy. Ale o Boże, to jest, słuchajcie, zapach czekolady z dymem takim mocnym, ale nie kadzidlanym, tylko no już szybciej tytoniowym, ale też ten tytoń nie jest mocno wyczuwalny, głównie dym, ale ja wyczuwam delikatną czekoladę, gdzieś w oddali troszeczkę jakiejś mydlaności. Cała kompozycja jest strasznie ciekawa, niesamowicie ciekawy zapach. Mnie po prostu zawładnął mną teraz. I też można powiedzieć, że jakąś żywiczność tu czuję, bo w pewnym momencie jakieś drzewo dochodzi tu do głosu i żywiczność też, jakaś żywica, coś w tym deseń, być może coś bardziej bursztynowego, ale gdzieś, i powiem Wam tak, żeby wyczuć jakąkolwiek czekoladowość tego zapachu, jakąkolwiek czekoladę w tym zapachu, ja nawet nie wiem, czy jest, ale mój nos w głębi tego zapachu, mimo że on jest naprawdę męski, wyczuwam tę czekoladę. Czuję nutę czekolady. I nie wiem, postaram się może Wam wkleić akurat do tego zapachu nuty, bo ja teraz jak to nagrywam, to naprawdę nie wiem, czy jest. Dowiem się przy montowaniu, jak Wam wkleję te nuty, czy mój nos wyczuł coś dobrze, czy coś tu gra taką rolę, że no swoistą gdzieś w oddali delikatnie czekoladę ja czuję. Ale to jest przepiękny zapach, kurde. Niesamowity. Czuję drzewo, żywicę teraz. Ojej, ojej. Jakieś takie też nuty, może trochę bardziej metaliczne. On jest tak ciekawy. Bardzo uważam, że męski. To nie jest tak, że ja bym nie mogła go nosić, ale uważam, że dużo męskości. Malowałam się i jeszcze to nie zmyło się. No niektóre kosmetyki to się nigdy nie zmywają. Uważam, że
że ten zapach jest bardziej męski niż damski, ale jest niesamowity. O kurde, chyba trzeba się na stronę Sphinx przejść, bo też tam jest właśnie zapach, ale ja już obiecałam sobie, że w tym roku nie kupię nic, chyba że właśnie coś dla niego pod choinkę, ale że dla siebie nie kupię już nic. Ale na Sfinksie pojawił się nowy zapach i właśnie nawet w nowościach Wam o nim nie mówiłam. Może Wam powiem w grudniu chociaż też nie wiem, jak mi to się uda. No dobra, nie będę tutaj mówić, co powiem, co nie powiem. Nie powiedziałam Wam, że do Sfinksa nowy zapach wszedł. W każdym razie to jest niesamowity zapach. Naprawdę. Faceci, jak chcecie pachnieć inaczej niż całe ulice, to zachęcam Was. To jest teraz Hugo Boss i Boss Bottled. Ja myślę, że wszyscy wy znacie to. I ja chyba też... O, nie działa. O. Czaicie, że się próbka zepsuła? Czaicie to w ogóle? No, to jest taki... Nic ciekawego, powiem Wam szczerze. Ja wiem, że Boss Bottle faceci lubią bardzo, ale ja w ogóle tej serii właśnie ani damskiej, ani męskiej nie przypadam. Dla mnie to są nudy słodkie, bo ten zapach jest dosyć słodki. Wyczuwam tu też jakąś cytrusowość, ale to absolutnie nie taka cytrusowość jak w przypadku Fantoma. Jest męski, nie można powiedzieć. Czuć tu nuty męskie. To nie tak jak w przypadku Burberry Hero, że w ogóle nie wiem co to. Jest to dosyć świeże, z momentami słodkie. Miły zapach na pewno bym go nazwała. Nie odkrywczy, nie nieziemski. Nie taki, który trzeba koniecznie mieć. Jest to po prostu miły zapach. Jest to zapach, bym powiedziała, bardziej dla... Ten Sfinks ciągle. Jezu, jaki to jest piękny zapach. O Boże, on mnie normalnie totalnie oszołomił. To nie jest, słuchajcie, zapach też jakiś taki do zapamiętania. Myślę, że jak przejdziecie obok kogoś albo ktoś będzie się z Wami całował i go poczuje, to nie pomyśli, że jesteście wyjątkowi, bo to nie jest naprawdę wyjątkowy zapach. Ale jest bardzo poprawny. Jest bardzo dobrze zbalansowany, nie ma przeważania nut męskich, nie ma przeważania nut słodkich, ani jakiś taki zbyt mocno świeży nie jest. Jest zdecydowanie bardzo przyjemną propozycją. Także gdybym Wam miała powiedzieć, które zapachy ewentualnie, ponieważ on ma ten Jean Paul Gaultier, to jednak teraz jak się ten Jean Paul II Le Parfum Eau de Parfum Intense ułożył mi na ręku, to stwierdzam, że jednak nie ma wyjątkowej różnicy, więc ten zupełnie mu wystarcza. Jeżeli chodzi o Joop, ja już coś takiego czułam. Tak, ja już znam jakiś taki zapach. To już coś takiego jest na ręku. Teraz, kiedy on się ułożył, ja już po prostu nie czuję w ogóle drzewności. Ja znam ten zapach i nie potrafię sobie teraz przypomnieć, który drugi zapach tak pachnie, ale dla mnie to jest kopia czegoś. Ale chyba tak, bo ten chyba później wyszedł zapach. Zresztą nie mam tu akurat daty, ale tak mniemam. Jeżeli chodzi o Hugo Boss Bottle, darowałabym sobie. Jeżeli chodzi o Fantoma, jest to bardzo przyjemny cytrusowy zapach, ale to nie jest zapach dla Wojtka. Mój Wojtek jest wymagający, on potrzebuje konkretnych zapachów, a to nie jest za bardzo konkretny zapach. On potrzebuje zapachu Sphinx, to zdecydowanie. I powiem Wam szczerze, że zapach Sphinx to trafia na listę do zakupu. No, nieziemski jest ten zapach, to przyznaję. Jean Paul Gaultier to już mówiłam. Valentino. Valentino też trochę, on jest bardzo ładnym zapachem, fajnym, takim przyjemnym, ale dla mojego Wojtka też nie jest zbyt delikatny, zbyt nijaki. On potrzebuje czegoś konkretnego. Burberry Hero to jest w ogóle, ja nie wiem,
No i oczywiście Gentleman Givenchy. To jest zapach, który wydaje mi się, że bardzo chętnie by nosił. W ogóle on lubi żywiczne zapachy. To jest zdecydowanie zapach żywiczny. Cały czas te żywice tu czuję. A ten to jest w ogóle... Wszelkie moje oczekiwania spełnił, jeżeli chodzi o zapach, czyli Sphinx. 2 zapachy z 8 próbek. Tak naprawdę coś mogą wnieść nowego do kolekcji mojego partnera. A reszta to są takie nudy, to wszystko jest poprawne. Ja powiem tak, to są na pewno zapachy, które w większości mężczyznom się spodobają, ale które nie pokazują indywidualności, nie dają tego czegoś. Po prostu są takie codzienne, nieprzytłaczające, nie jakoś dominujące. O, tego słowa mi zabrakło. Dokładnie. Więc tak, ja za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję. Mam nadzieję, że Panowie będą usatysfakcjonowani, ale Wy, kobiety, myślę, że też potrzebujecie takich filmów, pogadania o męskich zapachach, bo pewnie macie swoich partnerów i oni też uwielbiają dostawać od Was właśnie perfumy. Więc mam nadzieję, że się też ucieszycie z takich filmów. Ten film to jest takie, wiecie, preludium przed przyszłym rokiem i moimi planami na przyszły rok. Dziękuję Wam. Buziaczki, kochani. Pa!